Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś druga część wywiadu z Tomkiem Klimczakiem, jaki przeprowadziłem. Głównie skupiłem się tutaj na odpowiedzi na pytania, które zadajecie w komentarzach, które Was interesują, zagadnienia. Także zebrałem te wszystkie pytania, zadałem je Tomkowi. Zapraszam do oglądania. Dobry wieczór. Tak, i tutaj właśnie mam dużo pytań jeszcze, co hodowcy pytali. Takie pytania odnośnie też stosowania właśnie tych leków na salmonellę. I pytanie było takie, czy Enrofloxan na przykład do wody, czy na karmę. Abstrahując od tego, że nie oceniamy teraz sensowności kuracji, ale jakby jest na leku napisane, że podajesz do wody, a jedni podają do karmy. No i jedni się pytają, czy to tak można, czy nie można. Znaczy tak, jeżeli to nie są jakieś leki, które drażnią w jakiś sposób, no nie wiem, na przykład Bajkox na przykład podany bezpośrednio na przykład na karmę albo w dużym stężeniu takim do wola, na przykład powoduje, że gołębie wymiotują. Takie to odruchu wymiotnego, regurgitacja. Ale na przykład... No pytanie, czy da się go rozpuścić, bo chyba w tym jest problem. Da się, tylko że jeżeli jednak, żeby go rozpuścić, powiedzmy, trzeba zrobić większą dawkę w mniejszej ilości, tak? W mniejszej ilości wody ten gołąb dostaje tego więcej. I zauważyłem, że faktycznie tak się dzieje, że te gołębie potrafią zwracać z wola później wtedy, nie? Czyli tak jakby miał odruch wymioty, to Bajkoxu bym tak nie polecał na przykład podawać. Aczkolwiek Enrofloxan myślę, że się... Znaczy na pewno się nie stanie, można podać na karmę. Natomiast jeżeli chodzi o te kuracje, właśnie do tego Enrofloxanu wracając, to tam kuracja przeciwko salmonellozie, znaczy rodzaj antybiotyku do kuracji ma znaczenie drugorzędne. Pierwszorzędne znaczenie ma zawsze przy salmonellozie szczepienie. I w stadach, gdzie nie mamy podejrzenia salmonelli, nie robimy kuracji, tylko od razu szczepimy. Tam, gdzie mamy podejrzenie salmonelli, czyli mamy objawy jakieś zapalenia stawów, padnięcia młodych, to wtedy robimy kurację i dopiero później szczepimy. To jakie są te objawy salmonelli? Może to tak bardziej... No przede wszystkim to jest tak, że nie ma takiej możliwości, żeby nie było jakichś objawów, jakichś gołębi z zapaleniami stawów, czyli z tymi kulkami takimi na stawach. Gołąb przestaje latać nam na skrzydło i na stawie tym łokciowym najczęściej albo ramiennym robi się nam taka kulka. Taka kulka wypełniona płynem, taką mazią żółtą. I to tak przeważnie w okresie jesienno-zimowym potrafi w stadzie złapać 2-3 takie gołębie. Kolejny to jest taki objaw, to jest później już w sezonie lęgowym. A kulawizna na nogach? Też może być, też. Spuchnięte i wtedy są te stawy skokowe. Bo też było takie pytanie, że jak nad stawem skokowym czy na stawie skokowym właśnie zgubienie albo kuleje, bo mu to jakby zesztywnieje. Też może być. Czy skrzydło jakby też... Tylko, że nie mylić z tym zwichrowanym skrzydłem, bo to nie ma z nic wspólnego z salmonellą. Tak, ale skrzydło na przykład zesztywnieje, że nie może go rozciągnąć, bo też jakaś tam tylko raczej powinna się kulka zrobić. Jak nawet nie od razu, to później po czasie się kulka tam robi na tym stawie. Taka kulka to jest taka wyczuwalna. To jest typowy objaw. Jeżeli się zrobi, jeżeli mamy jednego takiego gołębia, któremu się na stawie zrobiła taka kulka z płynem, to nawet jakby co tam u niego nie wyhodowali, bo tej salmonelli czasem nie da się wyhodować, czyli robimy posiew z takiego gołębia i ta salmonella nie wychodzi, a wychodzą jakieś gronkowce nieszczęsne. Ale i tak założyłbym, że to jest przyczyną salmonella. Bo może po prostu akurat nie być wysiewana w tej chwili. I jak mamy takiego gołębia, to wtedy robimy kurację i szczepimy, ale my do tej kuracji... Jak długa ta kuracja? Generalnie około 2 tygodni by trzeba podawać antybiotyk. No nawet niektórzy podają 3. Aczkolwiek... Czyli to jest te 15-20 dni wtedy faktycznie, tak? Trzeba podać, tylko że tam ja większą wagę przywiązuję do tych szczepień niż do tej kuracji, bo te kuracje, czy to, bo też dużo ludzi, a jakim lekarstwem, czy amoksycyliną, czy enrofloxacyną, to ma wszystko znaczenie. Też było znaczenie. takie pytanie dokładnie, czy amoksycyklina, czy enrofloxan, jeśli chodzi to o ma wszystko znaczenie, mówię, drugorzędne, bo generalnie salmonelle są bardzo wrażliwymi, mało kiedy się zdarza odporność na antybiotyki, no bo my te kuracje przeważnie robimy w stadach, gdzie tych salmonelli nie ma, czyli ludzie sobie leczą salmonelle, której nie mają. I naprawdę to też apeluję, naprawdę nie trzeba robić tych kuracji na salmonellę zdrowym gołębiem w ciemno. Nie ma takiej potrzeby. Salmonella jest generalnie rzadką chorobą gołębi. To nie jest tak, że to jest bardzo popularne, to jest rzadka choroba. Większość nie ma tej salmonelli na gołębnikach i nie musi na to leczyć, na coś, czego nie ma. Jeżeli się faktycznie są przypadki tych kulek na tych stawach, czyli tych zapaleń stawów, albo na przykład przypadki takie, że w sezonie lęgowym padały nam młode, tak stonizowane, młode nakarmione, takie w gniazdach. W okresie takiego mniej więcej obrączkowania, czyli tych 7-10 dni, jeden dzień jest młody, ładny, nakarmiony, następnego dnia jest młody taki padły, nie? To jest taki sygnał, to też tak się dzieje przy salmonellozie. To są tego dwa główne objawy. A czyli oczy ślepną na jedno oko? Może być też, tak, ślepnięcie też może być. Ale wtedy jest światłowstręt bez łzawienia, bez zapalenia spojówek i później źrenica się powiększa, tęczówka się odbarwia, źrenica się powiększa, a później robi się takie białe. Czyli nie jest to mokre oko i tak dalej, tylko to jest suche oko jakby. Tak, jest światłowstręt, czyli on tego oko mruży,
ale nie ma żadnego I ona wypływu, zaczyna żadnego blednąć, zawiadu. tak? Blednąć na kolorze i potem... Tak, tęczówka się staje blada, tak, czyli w jednym oku jest odbarwiona tak jakby, później źrenica jest taka tak jakby w jednym oku normalnie się zwęża, reaguje na światło, a tutaj w tym jest cały czas szeroka. Aha, czyli to reakcja na światło. Tak, cały czas jest otwarta, no i później ta źrenica się robi biała, tak, czyli jest taka to... W środku się białe zrobi, ta czarna kulka ma się zrobić biała, tak? Dokładnie. To jest też taki objaw salmonelli. Ale głównie to są te... To gdyby ktoś miał objaw salmonelli, to wtedy co? Wtedy tą kurację... Jeżeli albo wyszłoby mu w badaniu, albo miałby chociaż jeden z tych objawów, to niestety kurację zrobi, bo taka kuracja nie zaszkodzi. Ale nie zrobić na przykład u zdrowych gołębi, gdzie nie mieliśmy takich objawów, to żeby takie kuracje nie robić, bo to nie ma naprawdę sensu. A co pytanie takie, jeśli na przykład miał taki objaw, a nie zrobi kuracji, a zaszczepi? No nic się nie stanie. Też te gołębie nie popadają po tym szczepieniu, a nic się nie stanie złego. Czyli jakby te szczepienie, co? Bo mówią o tym nosicielu, że jest jakiś nosiciel, co rozsiewa. No to nosicielem i tak będzie. To nawet jak będziemy leczyć 3 miesiące antybiotykiem, to i tak nosiciel zostanie. Bo leczenie antybiotykiem nie usuwa nosiciela na mózg gołębnika, czyli on dalej ten nosicielem zostanie. Te salmonelle potrafią przeżyć, one po prostu one są tak przystosowane do życia, do gospodarza swojego, że żyją w takich miejscach, w przewodach żółciowych, wewnątrz komórek nabłonkowych, wewnątrz komórek, nawet tych makrofagach, tych wewnątrz białych krwinek potrafią przeżywać, że po prostu nie da się ich usunąć antybiotykiem. One po prostu mimo tej kuracji i tak przeżywają. I później po okresie takiego wyciszenia na nowo zaczynają się namnażać, na nowo zaczynają siać i na nowo są nowe przypadki zachorowań. Problem jest, że wtedy antybiotyk może gorzej działać, tak? Bo to te uodpornienie... Znaczy tak, po prostu nie przywiązuje dużej wagi do tego antybiotyku. Ważniejsze jest szczepienie niż to leczenie. Czyli czy zrobimy kurację, czy nie zrobimy, to tak najważniejsze jest to szczepienie. Tak. I dlatego, jeżeli ktoś mówi, jest pewny, że ma te salmonelle, albo naprawdę tak podejrzewa z dużą dozą prawdopodobieństwa, to jak najbardziej zrobić te kuracje. Ale jeżeli raczej uważa, że ma gołębie zdrowe, to naprawdę nie bać się po prostu tego gołębie szczepić. I wtedy te 2 tygodnie ten Enrobioflox czy Enrofloxan to jest chyba ten sam skład. Jedynie co trzeba pamiętać to, że jeżeli mamy gołębie młode, to nie dajemy enrofloxacyny, bo ona nie uszkadza tej chrząstki wzrostowej. W ogóle młode gołębie nie powinny dostać enrofloxacyny. Czyli nie leczymy młodych na choroby młodych, na przykład, czyli to tak zwane adeno, nie leczymy enrofloxacyną. Nieważne jaki byłby preparat, choćby najlepszy, najdroższy za 100 zł, bo są takie enrofloxacyny. Chociaż hodowcy z uporem maniaka ściągają z Niemiec taką enrofloxacynę, nie będę wymieniał firmy, która jest 10 razy droższa jak zwykła enrofloxacyna jakichś polskich producentów, ale uważam, że ona i tak jest lepsza, bo ona jest właśnie dużo droższa i może ona wtedy lepiej działa na salmonellę, aczkolwiek to jest to samo. To tutaj żadnej enrofloxacyny nie podaje się gołębiom młodym, dopiero po zakończeniu wzrostu, czyli na przykład powiedzmy, tak muszą tego mieć przynajmniej te 6-7 miesięcy. Wtedy można dawać. I faktycznie takim lekiem z wyboru na salmonellę jest ta enrofloxacyna, jeżeli to są gołębie dorosłe, jeżeli to są gołębie młode, to amoxycylina. Można jakiś sulfonamid też użyć, nie w przypadku gołębi młodych. Ale i tak mówię, to jest tylko taki wstęp do leczenia. Tak, żeby to wyciszyć te objawy, wyrównać te gołębie i zaszczepić. Czyli 2 tygodnie, a i po takim kuracji, jak już ktoś robił, to po jakim czasie może te szczepienie robić? W przypadku żywych szczepionek, to dobrze, żeby to minimum tydzień czasu, żeby ten organizm... Antybiotyki będą gdzieś tam żyły w tym organizmie, tak? Tak, mogą jeszcze być jakieś pozostałości, a tu ważne, żeby ta bakteria jednak za szybko nie została zabita, żeby ten organizm miał kontakt z tym. Także ten minimum tydzień by trzeba było zrobić przerwę. Także potem jest, jak mówię, młode szczepimy, czy mamy te szczepionki olejowe, czy salmowir, mykosalmowir, bo one tak samo w pewnym sensie na to działają. Ewentualnie tak jak tutaj żywa, jak szczepimy te młode RP, gdzie tam na przykład nie ma salmonelli, nie? Czyli na przykład taki program jak Ty robisz RP, drugi raz RP, nie masz salmonelli, no i potem OSPA z salgenem, to masz zaszczepione przeciwko salmonelli, tak? Tak. A jeśli na przykład ktoś sobie wybierze, że tam chce na drogi oddechowe, no jedyną na drogi oddechowe szczepionką jest mykosalmowir. Albo PH, jeszcze może Farmavac PH też. I PHA? Aha. To może zrobić tak, na przykład może zaszczepić RP, PH, Poxovac. Może zrobić RP, mykosalmowir. A na przykład po mykosalmowirze szczepić tym salgenem i tą żywą, jakby drugi raz, że to się potęguje? Znaczy tak, jeżeli szczepi już na przykład i tak na ospę, i to właśnie była zaleta tego zasalu, że jeżeli i tak mieliśmy tego gołębia w ręce i szczepiliśmy przeciwko tej ospie, no to nie ma problemu tam dołożyć jeszcze te salmonelle, nie?
Także na pewno... Czyli nawet jak ktoś szczepił mykosalmowirem albo salmowirem, no to tu akurat ta żywa szczepionka można doszczepić. I tu chodzi o sam fakt, że koszt kuracji no jest chyba mniejszy niż koszt szczepienia. Tak, tylko że kuracja generalnie ma efekt głównie negatywny, no bo w przypadku zdrowych gołębi podawanie tego antybiotyku naprawdę no nic to nie robi. No to tak jakbyśmy sobie w zimie robili, nie wiem, tam jakiś sportowiec się przygotował do piłkarz, nie wiem, do zawodów sportowych i robi sobie kurację z antybiotyku przed tymi zawodami. No nie ma to żadnego sensu po prostu. Czyli te młode i stare mamy ten zaszczepione, no i później co roku powtarzamy właśnie ten cykl szczepień gołębi, bo zaczęliśmy od młodych, młode żeśmy poszczepili i dochodzimy do kolejnego sezonu, przygotowania do gołębi starych, no i tutaj te jedno szczepienie robimy, tak? No i tutaj podstawa to byłaby salmonella, natomiast wymóg mamy na paramyxowirozę, dlatego my sobie robimy to tak, na przykład ja na przykład, czy tutaj u Ciebie, że szczepimy sobie ten listopad mykosalmowirem? Ja wolę ten mykosalmowir w ogóle, bo jeszcze na te drogi oddechowe. No ja też osobiście. Z jakiegoś powodu u mnie się to sprawdza, nie wiem czemu, ale... Ja wiem, że dużo ludzi też narzeka na te polskie szczepionki, że tam te gołębie jak się chorują, no ale mówię, ja to szczepię od lat tym mykosalmowirem, no naprawdę jak zaszczepię tych 100 gołębi, te 2-3, no trudno, no jeżeli mają jakąś, gorzej na to reagują, no to to jest pomijając to, że one tam, mówię, jakoś zawsze to tam przeżyją, to nie jest tak, żeby to tam coś się im strasznego działo, ale jeżeli 95 czy 6 gołębi potrafi przejść to dobrze, a 2-3 jakoś tam to w jakiś sposób odchorowują, no to po prostu zakładam, że dopuszczam taki procent powikłań, tak by, nie? Jest to do mnie dopuszczalne i normalne. No, też się okazuje, jak ja miałem, że ta, co była, że tak powiem, poszkodowana nawet przez 2 tygodnie na stare loty, była super lotniczką. Tak, no nie powoduje to nie wpływa na pewno. Uszczepku jakby na loty, na to, że ten gołąb był chory, że on się nie nadaje, albo że nie poleci, tak? To też podkreślmy. Znaczy ja powiem tak, jeżeli ktoś już do tego w ten sposób podchodzi do tej gołębi, że jeżeli zaszczepi i coś się mu tam dzieje i on zachorują mu 3 gołębie na 100 i on nie da rady już zaszczepić tą szczepionką, bo on już jest tak przewrażliwiony, że po prostu nie wiem, zrezygnuje ze szczepień z tego powodu, że tam 2 czy 3 gołębie lekko przechorowały, czy tam daną szczepionkę, no to nie wiem w jaki sposób można te gołębie hodować. No jest to przykre na pewno. Jest to przykre, mamy gołębia zdrowego i zaszczepiliśmy go i on w jakiś sposób to odczuwa, ale jest jakaś proporcja. Jak mamy tutaj 2 czy 3 gołębie, które jakoś tam odchorują i trzeba ich trochę hospitalizować, wziąć do ciepłego, podać właśnie tę aspirynę, bo to jeszcze powiemy co, bo też mnóstwo telefonów później, co podać. To może teraz od razu, bo właśnie szczepimy i mamy te powikłania. No to i tak jest to lepsze niż mieć te choroby później, nie? No bo jak mamy te choroby, to mamy problem, w przypadku na przykład salmonellozie, to mamy problem na dłuższy czas. To nie jest tak, że później coś zrobimy 2-3 dni, tylko zachoruje nam jeden gołąb, za chwilę drugi, za chwilę jak zimodziki w gniazdach padną, no i to później się na przykład nam ciągnie w stadzie. To się po prostu nawet nie objawia tym, że jak była choroba młodych, że tam dużo hodowcom padało stado i było to drastyczne, tylko przy salmonelli może to tak, że taki cichy z boku. Salmonella jest cichy zabójcą, tak. To nie jest tak, że to jest jakaś epidemia, tylko to jest pojedynczo. Zbierze sobie jednego gołębia za 2 tygodnie, drugiego, znowu 3 tygodnie przerwy. Tak samo w lotach, nie wiesz czemu ci nie lecą i tak dalej, to będzie tą formę obniżała tym gołębiom? Tak, w przypadku tego jest bardziej tak, że w przypadku salmonelli jest bardziej gołębie chore bezobjawowo, które są po prostu w ogóle tylko nościlami, nie jest im nic, plus gołębie, które się co jakiś czas tym zetchną i u nich jest przełamanie odporności i chorują. Ale salmonelloza największe spustoszenie to jest w przypadku lęgów, w przypadku młodych gołębi w gniazdach. Tam jest największa śmiertelność. U dużych gołębi jest niska śmiertelność. Że ktoś, jak się słyszy, że ktoś na przykład nie umie młodych odchować. Tak. Nie odchowie młodych, bo za każdym razem mu tam strasznie dużo w gniazdach pada. To jest typowe objaw. Bo znałem takie przypadki, że hodowca mówił, że nie wiem, ma zakażony gołębnik, nawet znam przypadek, że hodowca spalił gołębnik, bo twierdził, że ma jakąś zarazę, którą nie umie sobie poradzić. Po prostu młode zalęgały się, gołębie stare jak lalki, tak. A młode jajka zalężone były w pewnym wieku i młode po obrączkowaniu padały. To typowo objaw salmonelli. Po prostu te młode padały po obrączkowaniu i nie potrafił, dosłownie wychowywał 2-3 z iluś tam par młode w sezonie, bo reszta wszystko mu padało, nie? To jest typowo objaw salmonelli. To mogłoby być te salmonella. Tak, to 100% była salmonella. I wiem, że on spalił gołębnik, cały gołębnik spalił. A wystarczyło zaszczepić. I nie wiem, czy właśnie... Nie było trzeba nic spalić, tylko wystarczyło 2 Wiem, że do tego stopnia, że się wybił wszystkie gołębie,
zlikwidował, spalił gołębnik i zaczął na nowo, czy mu się to tam nazbiera, nawet i to znam taki przypadek. No ale tam, no to właśnie to jest typowy przypadek, że trzeba było tego, wystarczyło szczepić i nic by się takiego nie działo. To teraz o tych powikłaniach. Mamy już jakieś te gołębie nam po prostu nie jedzą, nie schodzą do jedzenia. W sumie powikłania może być taki, że widzisz po nim, że jak reagować na Znaczy to. tak, najważniejsze jak robi się zimno na polu, to trzeba go wziąć do ciepłego, czyli zabrać w ciepłe miejsce, gdzieś do garażu czy gdzieś do kotłowni. Podać można wszystkim aspirynę, taką najlepiej tabletki musujące, jedną taką tabletkę na 2 litry wody. Tym gołębiom, które akurat mamy, powiedzmy jak mamy 2 czy 3 takie, to możemy wrzucić te aspiryny do szklanki wody i podać im około 10 ml z tej szklanki raz dziennie. Te aspiryny raczej nie podajemy dłużej niż 3 dni i nie zwiększamy tej dawki. Nie, że może zamiast do wody to odłamiemy ćwiartkę aspiryny i gdzieś tam wrzucimy do wola, bo gołębie są bardzo wrażliwe na zapalenie znowu żołądka spowodowane tymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi. I możemy sobie sami wykończyć gołębia nadmierną dawką tą aspiryny. Także jedną tabletkę aspiryny na 2 litry wody przez 3 dni. Do tego można dać jakiś elektrolit, miód na przykład. Te gołębie, które są osłabione, przeważnie nie jedzą też, dlatego też ważne, żeby właśnie można rozrobić trochę wody z miodem im wrzucić, albo wpuścić do wola, albo na przykład jakieś lekkie karmy, nawet parę ziarenek im tam wrzucić. I jeżeli jest takich gołębi dużo, to ewentualnie, jeżeli to na przykład nie przechodzi, to można jakiś łagodny antybiotyk podać, ale to jest albo jakiś na przykład amoksycylinę, albo kolistynę. Ale raczej się w 90% przypadków się obejdzie bez tego antybiotyku. Czyli aspiryna z elektrolitem i z miodem przez 3 dni. I plus te gołębie, które są chore, zabrać do ciepłego, dać im właśnie przypilnować, żeby coś tam miały w wolu, jakieś parę ziarenek wrzucić, karmy i raczej jest to wystarczające. I drugie powikłanie, guzki. Na to już nie zrobimy nic. Znaczy, jeżeli są te... Znaczy tak, trzeba przede wszystkim... jak postępować przy tym? Bo to właśnie... Nic z tym nie robić. Bo jedynie co, wiem, że to niektórzy to wycinają, ale to więcej można zaszkodzić, niż zrobić pożytku. Znaczy ja wiem, że jak się już pojawił guzek, bo takie lata się zdarzały, że... Bo to też może być błędną techniką szczepienia te guzki. Znaczy tak, to bardziej takie strupki się robią na powierzchni. Natomiast jak już głęboko tam się zrobi jakiś taki odczyn, no to jest taki ziarniak poszczepienny. I teraz tak, bo tak, w ogóle nie stresować, bo też część hodowców mówi tak, że tydzień temu szczepiłem i dużo gołębi ma te guzki. Przez pierwsze 2 tygodnie to nawet za bardzo tego tam nie oglądać, bo po szczepieniu tam jest normalnie, że tam się robi obrzęk w miejscu iniekcji i wtedy na przykład jak po tygodniu dotkniemy, to większość gołębi to będzie miało takie spójne... Piórka odstają. Tak, bo nawet jak nas tam gdzieś szczepią, no to po tygodniu to miejsce szczepienia gdzieś tam boli, jest napuchnięte, jest twarde, jest bolesne, ale się to później rozchodzi. Jeżeli my sobie zrobimy taką inspekcję po tygodniu czy po 10 dniach po szczepieniu, no to się może okazać, że 80% gołębi ma tutaj zgrubienia, tak? Taką inspekcję to się robi gdzieś po 3-4 tygodniach. No i wtedy się okaże, że z tych 80% gołębi, gdzie miały te zgrubienia, zostało tylko 5 takich, które mają. No ale te, które już mają te ziarniaki, to ja bym radził z tym nie robić nic. One z czasem zmniejszają swoją wielkość i przeważnie jest tak, że one później tak jakby dojrzewają i organizm się ich pozbywa. I wygląda to w ten sposób, że nad tym ziarniakiem skóra się robi taka żółta, taka cienka. Robi się taka mała dziurka i ten ziarniak normalnie wyskoczy. Oddzieli się od tkanek i wyskoczy sam. I ta ranka się później szybko goi. I wtedy najwyżej jakbyśmy znaleźli albo zobaczyli tego gołębia w tym momencie, kiedy już faktycznie jest ten ziarniak dojrzały, czyli już robi się ta dziurka, już faktycznie... Już widzisz dziurkę i widzisz kulkę taką twardą. Tak, robi się taka ta przetoka już, to się nazywa przetoka, to wtedy można delikatnie to nacisnąć i ta kuleczka wtedy wyskoczy, ranka się zagoi. Ale jakiegoś nacinania, wycinania tego bym nie robił. Bo to jest na początku bardzo dobrze ukrwione, krwawi, to można tam coś uszkodzić. A ten ziarniak nawet jak się zmniejszy do jakichś mniejszych rozmiarów, to znaczy on się później z czasem trochę obkurczy, też to nie przeszkadza jakiegoś gołębiowi. Ewentualnie rozważyć, czy takiego gołębia, który ma tendencję do tego w przyszłości nie szczepić. To prędzej tak bym to zrobił. No to jakby uczulenie ma na to. Tak, on ma takie uczulenie, ale raczej bym tego nie wycinał. Czyli w sporadycznych wypadkach, jak już jest dojrzała i faktycznie ma tą kulkę grubą, ale gdyby już nie wyszła, nie? Bo może się tak zdarzyć, że któraś nie wyjdzie, to wtedy to są sporadyczne przypadki, że trzeba by to wyciąć. Tak, to są naprawdę sporadyczne przypadki. W większości przypadków albo się to rozchodzi, albo w końcu to dojrzewa, tylko to gdzieś to czasem trwa 6 tygodni, czasem 2 miesiące, czasem 3 miesiące, ale w końcu przeważnie to dojrzeje i wyskoczy to na zewnątrz. I się ranka zagoi po tym i nie ma z tym problemów. I takich gołębi jedynie po prostu te, które
I te, co ciężko przechodzą, no to jedynie by była taka rada, że ewentualnie... Tak. Jak już raz miał taki odczyn, później następnym roku znowu miał taki odczyn, to takiego gołębia już po prostu nie On po prostu tak jakby jest uczulony. Jak człowiek jest uczulony na pomidory i dostanie wysypkę, to tutaj... I tak się po prostu może zdarzyć, że znowu go zaszczepimy, znowu taki guz będzie miał, no i to jest później kłopotnie. I tu właśnie jeszcze teraz tak, kolejne pytanie, które się tam u hodowców, bo te szczepienia żeśmy tak w sumie omówili dosyć dokładnie. I było takie pytanie, że gołębiom wypadły pióra. Hodowca twierdzi, że do niego przyleciał gołąb, któremu wypadały pióra i zaraził jego. I kiedy się może zdarzyć, że gołębiom pióra? Jest taka choroba, że pióra wypadają. Spotkałeś się z czymś takim? Bo mnie to oczywiście nawet to pytanie zaskoczyło mocno. Znaczy tak, żeby jakaś taka powiedzmy choroba uogólniona, taka zakaźna, która powoduje uszkodzenia piór, no to jedynie parameksowiroza praktycznie. Ale to nie na zasadzie takiej, że te pióra wypadają, tylko w przypadku parameksowirozy się pojawiają czasem takie piórka zdeformowane. No to jest jedynie takie, które by faktycznie mogły tak być, że u większej ilości gołębi przy przebiegu parameksowirozy faktycznie pojawiają się jakieś zdeformowane piórka, ale generalnie najczęstszą przyczyną takich deformacji albo wypadania nagłego piór, no to się dzieje u młodych gołębi przy lekach. Jeżeli dajemy jakieś leki na odrobaczenie, na przykład albendazol, u gołębi młodych gniaździaków albo u takich, które rośnie jakieś piórko, to faktycznie tak się zdarzy, że te piórko obsychają i wszystkie wypadają, ale to tylko u gołębi młodych, takich, które mają te piszczela, które obrastają dopiero w pióra, a poza tym mogą być jakieś zaburzenia genetyczne, gdzie te pióra rosną w postaci takiej jakby pałek i ta osłonka z nich nie schodzi, czyli ta chorągiewka się nie może rozwinąć, to mamy takie zaburzenia powiedzmy genetyczne, ale to u pojedynczych gołębi. No i też za bardzo tam z tym nic nie zrobimy. Też możliwe jest tak, że niektóre jakieś hormony mogą na to wpływać, ale to też generalnie pojedyncze gołębie, na przykład, które nie wiem, normalnie nam się pierzył, nagle ma gołąb 5 lat i coś się z tym pierzeniem dzieje, czyli na przykład nie rozwijają się te chorągiewki, to też raczej w przypadku właśnie jakichś zaburzeń hormonalnych. No ewentualnie niektóre pasożyty, ale pasożyty raczej powodują to nie, że te pióra wypadają, tylko że są zniszczone, są takie zdeformowane, te chorągiewki są takie jakieś podziurkowane, nierozwinięte, nie? Grzyby też mogą atakować pióra, ale to bardziej w formie takiej też, że te pióra są poniszczone, takie zmierzwione, zniszczone. Te chorągiewki przede wszystkim. No i tutaj jak mówisz o środek na odrobaczeniu, to jeszcze jakby wspomnę, odrobaczanie przed szczepieniem jest konieczne, czy... Znaczy to mówię, no ja na przykład mam swoje... Jaki jest program odrobaczania według Ciebie? Bo to co wiem, to odrobaczasz raz i jak gdyby faktycznie wyszły robaki, to z tego co rozumiem, to dopiero by trzeba to odrobaczenie powtarzać, tak? Znaczy tak, ja odrobaczam, ja jeszcze na przykład tego nie odrobaczyłem, 2 razy już są zaszczepione, także dopiero do odrobaczenia się przymierzam. Aczkolwiek... W związku z tym, że czekasz, aż gdyby jakiś gołąb jeszcze miał pióra, czy dość dorastały? Czekam na to, żeby miał chwilę czasu, żeby to zrobić. Żeby mieć chwilę czasu. Odrobaczenie robię stare gołębie, jeśli jeszcze się pierzą, to tymi mocniejszymi środkami jest niezalecane, żeby miały te wszystkie lotki odrośnięte. Tak, albendazolem nie można odrobaczać, ale jakąś na przykład iwermektyną, czy jakimś tam perantelu można spokojnie. Ale nie można w czasie pierzenia, że po prostu muszą być całkowicie wypierzone. Tak, no bo zostanie nam ślad na tym piórku, który rośnie. Wtedy jeśli to piórko rośnie i odrobaczysz w tym czasie, to po prostu może się coś... Zawsze się coś stanie, czy może się coś stać? Przy albendazolu raczej się stanie. Będzie znak po prostu na tym piórze taki, że tam było coś podane. I to potem na przyszłe lata zostanie, czy po prostu to jest tak, że... Nie, jak wypierzy się, to znowu to będzie w porządku dopiero, nie? Ale po prostu w tym momencie uszkadza te pióro w momencie, jak ono rośnie, tak? Dokładnie. I znaczy tak, ja odrobaczam swoje gołębie indywidualnie, czyli podałem bezpośrednio do dzioba. Mimo, że nigdy na przykład nie miałem jeszcze pasożytów, ale odrobaczam każdej zimy i odrobaczam właśnie indywidualnie każdego gołębia. Aczkolwiek z odrobaczeniem to są 2 rzeczy. Jeżeli mamy gołębie zbadane, że nie mają robaków, no to nie musimy odrobaczać przed szczepieniem. Ale jeżeli nie wiemy, jaki jest status, no to lepiej byłoby albo zbadać, albo przed szczepieniem odrobaczać. I z odrobaczeniami jest jedna taka, mówię, to też już wielokrotnie powtarzałem, ale to jeszcze raz zaapeluję do hodowców, że jeżeli nam wyjdą pasożyty, znaczy tak, na przykład mieliśmy gołębie na badaniu, wyszły nam pasożyty, albo odrobaczyliśmy gołębie i wyszły nam na przykład, widzieliśmy, że były gdzieniegdzie, bo następnego dnia po prostu gołębie wydaliły martwe pasożyty w kale, nie? No to w tym momencie pamiętajmy o tym, że nie kończymy odrobaczenia na tym jednym, nie poprzestajemy na tym jednym odrobaczeniu.
Jeżeli ja będę nazwał takie odrobaczenie, ty robisz profilaktyczne, jednorazowe. Tak, jednorazowe, czy nawet takie dwukrotne odrobaczenie w zimie, to jest odrobaczenie profilaktyczne, to się tyczy stad, gdzie nie ma pasożytów, czyli że tak robimy na wszelki wypadek, dmuchamy na zimne, że jakiś jeden gołąb gdzieś tam jest zarobaczony. Ale w przypadku, jeżeli wiemy, że mamy robaki, czyli wyszły nam jajka pasożytów w badaniu kału, albo wyszły na przykład po tym jednorazowym odrobaczeniu robimy sobie inspekcję i gdzieś pod którąś wysiadką były w kale martwe nicienie. Nie? Ale hodowcy wiem, że się wtedy cieszą, odrobaczyłem, bo robaki wyszły. Tak, i mam spokój. Mam spokój, bo wyszły robaki, ten środek zadziałał. Tak, ale niestety, jeżeli mamy te pasożyty i wiemy o tym, że mamy na gołębniku, to w tym przypadku minimum raz na kwartał muszą być gołębie odrobaczeni. To jest minimum raz na kwartał. Bo tych pasożytów nie da się pozbyć. Znaczy tak, że mi to już też kiedyś mówili, jaja pasożytów zachowują zdolność do zarażenia przez 2 lata. 2 lata te jajeczka są na gołębniku. Jeden pasożyt składa 2000 jajeczek dziennie, średnio. 2000 jajeczek dziennie. Czyli każdy pasożyt 2000 jajeczek dziennie, te jajeczka 2 lata zachowują zdolność do zarażenia. Unoszą się w pyle, w kurzu, wpadają do poideu, są gdzieś tam u góry na wysiadkach, na duklach, wentylacji. To jest wszędzie. Po prostu jeżeli mamy te gołębie zarobaczone i nie wiemy o tym, na przykład przez pół roku one wydalają te jajka, to ten gołębnik jest normalnie tak skażony tymi jajkami, że to one już praktycznie przy oddychaniu te jajka aspirują. Czyli nie ma szans tego wyczyścić, dezynfekować, wypalić. Tak. One są jeszcze w większości odporne na te środki do dezynfekcji. To ja już tak myślałem, to większy efekt chyba by dawało malowanie tego gołębnika. Nawet niż dezynfekowanie, niż jakieś wypalanie. Że zamalujesz je. Tak. Brać jakąś farbę, nawet jakąś, farbę na przykład czasem zostaje, nie wiem, z malowania jakiegoś tam pomieszczenia i po prostu malować ten gołębnik Czyli farbą. po prostu fizycznie by się przykrył. Tak, fizycznie po prostu przykrywa. Czyli robi taką warstwę, pod którą one będą uwięzione. I to chyba byłoby takie najlepsze rozwiązanie. I tutaj mamy cały program odrobaczeń, czyli odrobaczamy minimum raz na kwartał, ale to tak, minimum 2 odrobaczenia w zimie, 1 odrobaczenie w połowie sezonu lotowego i minimum 1 odrobaczenie przed pierzeniem, żeby te gołębie w okres pierzenia wchodziły bez tych pasożytów. Czy w sezonie lotowym też idzie odrobaczyć? Można, tylko że raczej takie jakieś łagodniejsze środki używamy, perantelum albo ivermectynum też niektórzy dają, ale tak chyba najbezpieczniejszy jest perantelum. No i wtedy po locie zaraz, żeby jak najszybciej... Można choćby to do dzieci na przykład takich, bo kiedyś był taki fajny środek Perantesan, oczywiście też nie jest dostępny, bo nie wiem, leków do gołębi chyba za chwilę w ogóle nie będziemy mieć, bo co róży jakiś lek znika, kolejny i na przykład był taki fajny, takie saszetki były Perantesan, Perantelum tam był substancją czynną, było to fajne, łagodne, na te właśnie glisty fajnie działało, już jest też niedostępny, nie wiem czy będą znowu robić czy nie, ale jest taki ludzki lek Perantelum, taka zawiesina na owsiki dla dzieci. O tym samym składzie. O tym samym składzie. Jedną taką ampułeczkę się daje na 50 gołębi. I to by można było w lotach wykorzystać. Znaczy te Perantelum działa trochę słabo na kapilarię, ale jeżeli nie działa na te na przykład pasożyty, na przykład tchawicy, działa tylko w przewodzie pokarmowym, ale znowu to jest zaleta, że one jest łagodne, no bo skoro się nie wchłania z jelit, no to ta by nie obciążał tego gołębia. W czasie lotu, bo nasze gołębie mogą się w tej kabinie zarazić, nie? No tam od Tu a raczej nie powinny, bo te jajeczka znowu, żeby uzyskały zdolność do zarażenia, to musi się w nich rozwinąć larwa i to trwa 2-3 tygodnie. Czyli teoretycznie, jeżeli mamy za każdym razem wymieniane papiery i mamy czysto w kabinie, no to aby nawet, czyli taki świeży kał nie stanowi źródła zarażenia. To aby ten kał musi wyschnąć, te jajeczka tam muszą dojrzeć i dopiero one wtedy... Czyli jeśli są z kabiny dobrze sprzątane, papier wymieniany, tak, to tam się nie powinien zarazić. To tam nie powinien się zarazić, więc jeśli po prostu te hodowle, które mają pasożyty, bo je po odrobaczeniu im wyszły te pasożyty, te hodowle powinny sobie w sezonie odrobaczyć, tak, ponieważ to mają na gołębniku, no i muszą się tego pozbywać, bo te jaja u nich są na gołębniku i mogą po prostu, mimo że mają odrobaczone, to szybko... To tego mi się znowu zarażają. Nieraz mam takie przypadki, że ktoś odrobaczył gołębie 2 miesiące temu i po 2 miesiącach przynosi kał do badania i już znowu są zarobaczone na nowo. Czyli że to jak ktoś ma robaki, to jest ciężkie do wyzbycia się. Tak, to jest jedno, to znaczy na pewno robaki są gorsze niż gronkowce, paciorkowce i inne wymysły. I mało tego, są przypadki, w tym roku miałem taki przypadek, że hodowcy gołębie padały z robaków, nie? Potrafi taka inwazja tych pasożytów, że potrafią gołębie padać, nie? A takie objawy, no jeśli nie widzi samych robaków, ale jakie chudnięcie przeważnie. Słaba forma, chudnięcie. Przy lotach coraz gorzej się gołębie odbudowują. Później na te 500 już w ogóle nie da się ich odbudować, nie? Bo te gołębie już te robaki objadają, one się nie nabierają masy. Nie?
Jeśli tutaj kolejne pytania, jakie były, to profilaktyka przeciw paciorkowcom, streptokokom, coś takiego. Znaczy nie wiadomo, czy to w ogóle te bakterie coś powodują w głębi. Nie? No, tam były kiedyś były takie teorie, że te zapalenia, znaczy te nie zapalenia stawów, tylko te zwichrowane skrzydło, czyli te problemy z tymi skrzydłami, że to może powodował ten paciorkowiec, ale de facto teraz ich rola to jest taka bardziej jak gronkowców, czyli jeżeli mamy już jakąś infekcję, to bardziej potrafią wikłać, czyli mamy jakąś chorobę układu oddechowego, czyli jakieś te chlamydie, czy herpes wirusy, zapalenie spojówek, no i te paciorkowce, gronkowce, które są normalnie na błonach śluzowych, w dziobie, w nosie, gdzieś to tam wikłają i pogłębiają ten stan zapalny. Natomiast same od siebie nie są to bakterie chorobotwórcze. Nawet u gołębi wolu są takie bakterie jak na przykład Pseudomonas aeruginosa, czyli taka pałeczka ropy błękitnej, która też jak ktoś dostaje taki wynik, że ma taką pałeczkę ropy błękitnej u gołębi, to myśli, że nie wiadomo jaką ma chorobę, a to no, po prostu u gołębi wolu szczególnie jest bardzo ta mikroflora bardzo bogata, tam jest bardzo dużo różnych szczepów bakterii, ale no nie każda bakteria, mimo że jest potencjalnie chorobotwórcza, wywołuje jakąś chorobę. Nie? Dlaczego ja tak powtarzam już nieraz, że podstawą zdrowia gołębi to jest szczepienie i odrobaczanie. I naprawdę jak ktoś się skupi na tym, żeby porządnie gołębi podrobaczać, pilnować tych odrobaczeń i będzie pilnował tych szczepień i nieraz hodowca przyjeżdża i mówi, czy ja muszę szczepić, a czy ja muszę na przykład zaszczepić to drugi raz. No nikt nie musi, nigdy nikogo nie zmusza, ale im się zaszczepi więcej razy, tym lepiej. Nie? Lepiej zaszczepić raz za dużo niż raz za mało. Szczepienia i odrobaczenia. I to naprawdę już jest 90% sukcesu. No i teraz jak wspomniałeś o tym zwichrowanym skrzydle, no to właśnie, bo okres wiosenny się zbliża. Jaka recepta na to zwichrowane skrzydło? Recepty nie ma. Puszczać w zimie gołębie. To jest ta recepta. Jedyna recepta puszczać w zimę. No problem taki, że jak jaszcząb atakuje, to... Trzeba przekalkulować, czy lepiej jest, żeby jaszcząb zjadł, czy więcej zje jaszcząb, czy więcej odpadnie gołębi z powodu tego, że no za szybko dostaną formę i przeciążą te stany. A jakakolwiek forma pomocy tym gołębiom, żeby to jakoś ograniczyć, bo jakby no rozumiem, że 100% metody na to nie ma, żeby się tego pozbyć. Suplementy jedynie na Jeśli nie wypuszcza się przez to suplementy na stawy. Suplementy na stawy, te nawilżające, odżywiające te chrząstki stawowe i co? No I co, je podawać przed oblotami? W ogóle przed wypuszczeniem już. Przed wypuszczeniem z 2-3 tygodnie? No nawet można szybciej. Miesiąc nawet wcześniej może. Że wtedy podawać też... Na początek trochę rzadziej, mniejszą dawkę, później im bliżej. Przy pierwszych wypuszczeniach rozumiem, tak? No ja to daję cały sezon na przykład gołębiom. Ja daję w ogóle całe loty dostają. Całe loty dajesz te środki na... Zawsze daję gdzieś po locie i później jeszcze koło czwartku znowu dostaję. Aha, czyli drugi raz tam... 2 razy w tygodniu podaję. Powtarzasz. Kolejne pytanie od hodowców, jaki się pojawia, takie dosyć biały kał. No nie wiem jak to rozumieć, ale widocznie ktoś, nie wiem, czy miał zbyt mocno biały kał. Było pytanie, co oznacza biały kał? Znaczy ta biała frakcja w kołomoczu to są moczane, no to jest po prostu mocz, nie? No i teraz jeżeli jest tego zbyt dużo, albo nie wiem, jest jakieś, wręcz się wytrąca, albo ten kał jest jakiś taki, nie wiem, jest to takie na przykład takie polewanie na biało, no to znaczy, że przeważnie jakieś uszkodzenie, może świadczyć o uszkodzeniu nerek, nie? Ale generalnie to białe w kale, no to są moczane, czyli to jest jakby mocz, nie? Ta frakcja moczowa. To jak tu wspominasz o nerkach, to było też takie pytanie, jak zadbać o nerki i wątrobę i tu chodziło tak, jeśli ktoś leczy gołębie, czyli w czasie kuracji, czy od razu na przykład coś podawać, ewentualnie czy po tych kuracjach? Znaczy, zależy też jakimi lekami, no też nie wszystkie leki są jakieś bardzo obciążające te nerki i wątrobę. Antybiotyki są najbardziej szkodliwe w przypadku, najbardziej te efekty toksyczne, szczególnie w przypadku nerek są w przypadku odwodnienia, czyli jeżeli podajemy gołębiom antybiotyki i jeszcze narażamy ich na jakieś odwodnienie, w jakieś upały na przykład, czyli damy antybiotyk, później gołębie na lodzie, na przykład nie ma dostępu do wody, no to na tej zasadzie. Natomiast jeżeli ma zapewniony dostęp do wody, antybiotyk nie jest jakiś przydawkowywany, no to raczej tam jakichś tam strasznych efektów toksycznych nie ma na te nerki. Znaczy na pewno to nie zaszkodzi, można równocześnie podawać na karmę, albo niektóre antybiotyki można nawet razem w jednym łączyć, no w zależności jaki to jest, czy są takie, które po prostu można łączyć nawet w jednej wodzie. Na przykład kolistyna, amoksycylina, to są takie antybiotyki, które ze wszystkim praktycznie mogą być połączone. Nawet w jednym po idę, czy z elektrolitem, czy z jakąś witaminą, no to wtedy można to podawać razem. Nie? A znowu tak jak doksycyklina, enrofloksacyna, tam trzeba bardziej uważać, one już są troszkę bardziej podatne na jakieś tworzenie tych chelatów, nie? No to bym raczej nie dawał razem.
Aczkolwiek czy to jest aż takie, jak robimy jakąś krótszą kurację, to nie jest aż takie wymagane, że to musimy jakoś strasznie osłonowo podawać. No bo ja na przykład w czasie lotu bardzo dużo daję tych preparatów osłonowych. Właśnie to jest też pytanie, opieka nad nerkami, wątrobą w czasie lotu. No, dużo daję. To ja daję cały czas praktycznie. I to jest 2 różne preparaty. To kiedy? Nie będę wymieniał, może żeby nie reklamować, ale no to od poniedziałku do piątku praktycznie, nie? Tylko, że no bo tak, no dostałem dużo białka, dużo mocnej karmy, jakieś oleje, no to ta wątroba wszystko to musi przerobić, nie? Mhm. Dlatego, że mam 30 gołębi, to mnie stać na to, żeby kupić im preparat na wątrobę. Nie muszę kupować karnistra. Także... Aha, no, że mówisz, że to jednak... Nie, po prostu hodowcy później tak na przykład, wiesz jak jest, nie mówią, że no nie wiem, albo tną koszty, albo no nie dają czegoś, no bo to później za drogo im wychodzi, nie? No to jak się ma mało, no to można im wszystko zapewnić, no to do tego znowu się to sprowadza, nie? No tak, no hodowcy traktują tak, że gdyby usłyszał, że jest środek, dzięki któremu gołąb będzie o minutę szybciej i kosztuje, nie wiem, 300 i to jest na 50 gołębi, to by to zapłacił. Tak. A szczepienie, które kosztuje mniej, a zdrowy gołąb te 3 minuty na pewno będzie szybciej, to... Znaczy nie, no przy szczepieniu to nie... Znaczy tak, jak będzie zdrowy, to będzie szybciej, ale no szczepienie to tak, że mówił kiedyś, to jest tak o cenie. Jeżeli nie zachorują nam gołębie, to mamy wyrzucone pieniądze. Czy AC na przykład, nie? Ubezpieczenie na samochodzie. Jeżeli nie rozbijemy auta, no to żeśmy stracili kasę, nie? No to tak niestety jest ze szczepieniem. No ale jeżeli akurat rozbijemy, no to jesteśmy zadowoleni, żeby zapłacili. Tak, czyli jeśli by się spotkały z tymi chorobami i miałyby zachorować, to dobrze, że były zaszczepione, bo jedni twierdzą, lata nie szczepili, nie mieli chorób i lotują. Tak, no to się im po prostu dawało, nie? No tak, ale znam takich, co 20 lat lotowali i w końcu ich dorwało, nie? Tak, dokładnie, tak to prędzej czy później się stanie. Także tu ta ochrona wątroby i nerek, czyli jakby i zalecałbyś w czasie kuracji. Szczególnie przy lotach, bo tam tego musimy mieć dobry apetyt, przede wszystkim później i w ogóle jest jeszcze jedna ważna rzecz. W przypadku i choroby młodych, tego adeno tak zwanego, czyli choroby młodych, czyli tego rotawirusa u młodych gołębi i tego, co się dzieje u dorosłych gołębi, te takie adeno u gołębi dorosłych, no co teraz też mamy z tym coraz więcej do czynienia. To strasznie tam trzeba zwracać właśnie uwagę na te nerki, wątrobę. Tam nawet to jest ważniejsze jak podanie tego antybiotyku, właśnie podawanie tych preparatów na wątrobę. Bo te gołębie po przechorowaniu tego nieraz mają też słaby apetyt i nieraz też właśnie tracą formę i wystarczy podać właśnie jakiś preparat na wątrobę i fajnie te gołębie wracają później do formy, zaczynają znowu lecieć. Czyli po prostu po przechorowaniu tego adeno u starych gołębie przestają lecieć, tracą formę, poda się preparat na wątrobę i wszystko to wraca do normy. Także bardzo ważne właśnie przy lotach te preparaty na nerki, wątroby. To jest bardzo ważne podawać. A właśnie tutaj poruszyłeś ten temat ostatnio właśnie choroby młodych, które się pojawia u roczniaków albo u gołębi starych. No i teraz jakie to ma odzwierciedlenie, bo jedni hodowcy upatrują, że skoro szczepili młode i za młode tego nie przechorowali, że dlatego się to na roczne przeniosło, właśnie taką korelację jest, czy to jakoś na razie jeszcze nie ma opinii? Nie jest to do końca jeszcze zbadane, jaka jest przyczyna. Wydaje mi się, że prawdopodobnie też będą tak, na pewno to jest choroba wirusowa. Jest to raczej inny szczep niż w przypadku choroby młodych, ponieważ nie do końca, są takie zalecenia, żeby szczepić tym na przykład tą szczepionką na rotawirusa też gołębie stare. No właśnie. I że ona w jakiś sposób chroni te gołębie dorosłe przed tym rotawirusem, aczkolwiek ja takich obserwacji, takich zależności nie zaobserwowałem. Ale znasz, masz... Znam hodowców, które szczepili gołębie dorosłe RP i też mieli przypadki, że te gołębie chorowały. Także nie jestem do końca przekonany na tę chwilę. Mówię, może się mylę, to nie jest tak, że to jest tak, że to jest czyli można powiedzieć w tej chwili nie znasz na to odpowiedzi. Tak. Jest to na pewno choroba wirusowa, jest tego coraz więcej. Nie wiesz, czy moje przekonanie jest takie, że sądzisz, że te szczepienie RP... O ile w przypadku gołębi młodych jak najbardziej to daje bardzo dużo, bo mówię, te gołębie albo nie chorują w ogóle, albo chorują bardzo lekko. W przypadku gołębi dorosłych wydaje mi się, że to nie ma tutaj jakiejś... Że raczej to nie pomoże. Tak, nie chroni raczej. No bo właśnie są takie pomysły, że z paroma osobami rozmawiałem, że planują po pierwsze zrezygnować ze szczepienia tych młodych, tą RP. To jest jeden pomysł, żeby to młode przechorowały i mają pomysł taki. Tak, tylko że te gołębie młode, jak ciężko przechorują te choroby młodych, to ja zauważyłem tak, że na przykład one później nieraz są gorsze te
jeżeli chodzi później, częściej takie gołębie się gubią w lotach gołębi starych, nie? Czyli na przykład zanim jeszcze na przykład była szczepionka RP, to nieraz było tak, że jeżeli ktoś lekko te gołębie przeszył mu choroby młodych, to miał fajny rocznik. A jeżeli mocno ich to przycisło, to przeważnie to z tego rocznika nic nie było, że fajne roczniki, ja też wiem, fajne roczniki były takie, które nie zachorowały. Po prostu udało się je w zdrowiu utrzymać, nie zachorowały na choroby młodych. No i one potem leciały i na młode, one zupełnie inną kondycję i formę miały. I leciały w lotach gołębi starych, się mówiło, że uchowałem sobie fajny rocznik. A jak gołębie przycisło po prostu, no to tak się okazuje, że praktycznie z tych gołębi nic nie zostawało. Nic już nie było i masz potem takie dziury, że co któryś rok były fajne roczniki, a co któryś... No i poza tym jest coś takiego, że jedno przechorowanie też nie zabezpiecza, także nie wiem, co by na tym zyskali. Co nie zaszczepią, że zachorują młode, też nie mam gwarancji, że nie zachorują mu za rok jako roczniaki, nie? Także, zresztą to nie chorują tylko roczniaki, bo to chorują 2-letnie, 3-letnie. Tak, bo jest właśnie jeden pomysł, hodowcy mają na to taki, a drugi pomysł jest taki, że chcą szczepić stare przed lotami. Jak najbardziej, zalecam szczepić, to jak najbardziej nie zaszkodzi. To tylko, na pewno to nie zaszkodzi, aczkolwiek jestem do tego sceptyczny, że będzie to miał efekt, żeby się nie zarazić tym, że może to nie zadziałać. Aczkolwiek na pewno lepiej jest zaszczepić niż ta druga metoda, żeby nie szczepić młodych. Nie? No bo jeśli ktoś na przykład jesienią szczepił mykosalmowirem czy tam salmowirem, no to powiedzmy drugi raz RP ma na paramykso, ale to jakby się chyba nie jest jakimś problemem, że drugi raz zaszczepi. Nie jest to nie. Znaczy, może by na przykład, nie wiem, może w komentarzach by byli jacyś hodowcy, którzy szczepili tak i może mają jakieś obserwacje takie swoje, że na przykład mieli problem gołębi, w przypadku gołębi starych z tym tak, adeno, zaszczepili RP i czy mieli poprawę. No to może by było tak, to można by było się tak, mówię, ja osobiście nie widziałem takich korelacji, żeby to jakoś zabezpieczało. Aczkolwiek można, spotkałem się z opiniami, że mówię, może ktoś się tam wypowie, może będą opinie inne, nie? Że ktoś to jednak powie, że to w jakiś sposób zabezpiecza. Nie? Znaczy za małe doświadczenie masz w tym względzie, to akurat ma za mało przebadane, za mało przypadków. Znaczy, to w ogóle jest to tak różne, jakby to są tak różne objawy. U niektórych choruje dużo tych gołębi, u niektórych roczniaki, u niektórych pojedyncze. Ja na przykład miałem takie w zeszłym sezonie 2 razy po jednym gołębiu mi złapało to, nie? Tak dużo hodowców miało, że pojedyncze sztuki. Pojedyncze sztuki, dokładnie. I to najgorsze jest to, że to potrafi dziadostwo łapać na koniec tygodnia i jedynym objawem jest na przykład to, że ten gołąb na przykład nie chce już iść do jedzenia. Są loty dalekie, dobrze się te gołębie karmi. Nie wiesz, czy ten gołąb jest przejedzony już po prostu, że on ma dość, czy po prostu coś się mu dzieje. A po kale niczym nie szło potem. No czasem, też zależy, są gołębie czasem na wolierkach, można je zauważyć, można sobie takiego gołębia też zgubić łatwo, nie? Przy małej ilości jeszcze to zauważysz, nie? No przy małej, no to dokładnie, zauważysz, że jeden gołąb nie idzie do jedzenia, nie? Że coś jest nie tak, ale w przypadku większej ilości, no to faktycznie można sobie takiego gołębia gdzieś tam nie zauważyć i zgubić. I było, że właśnie jeden przeszkodziło mu to, za jakiś czas chytał drugi i tak. No bo to tak się później to się tak gdzieś to siedzi w tym stadzie, no trzeba być czujnym na to, nie? Trzeba być czujnym, że po prostu jak gołąb już coś nie idzie do jedzenia, to już się musi jakaś lampka palić. No i ten kał też obserwować. No przeważnie jest wtedy jakiś taki zielonkawy, ale to tak potrafi czasem, nie wiem, to tak potrafi błyskawicznie działać, że zresztą to wiemy, nie? Że karmimy rano jest w porządku, a karmimy wieczorem już coś jest, nie? No, hodowcy myśleli, że na loty starych mają z tym spokój, a niestety... Nie, to właśnie zaczyna być większym problemem jak gołębi młodych, nie? Bo o ile ta choroba młodych gdzie jakoś w miarę została opanowana przez tak te szczepienia, no. to tak nie stanowi już takiego jakiegoś wielkiego problemu, no to u starych to jest faktycznie duży problem. No tutaj hodowca też miał pytanie, czym leczyć, w jakich dawkach i na jakie choroby. Pewnie mu chodziło, żeby podać pewnie wszystkie rodzaje. Jest możliwe podać taką rozpiskę leki i na co leczyć. Znaczy to jest proste, bo jak szczepimy, to nie musimy nic leczyć. No. Szczepić i odrobaczać i tak mówię, nie musi nic leczyć w tym momencie. Że wtedy mówisz... No bo to wiesz, no wszystkich chorób świata to tam w gołębniku nie będzie mieć, no to raczej tak się nie zdarza. No, natomiast generalnie są jakieś tam, nie wiem, antybiotyki, które bardziej są predysponowane do leczenia choroby układu oddechowego, no to tam mamy jakieś, nie wiem, doksycykliny, tiamuliny, florfenikole, nie wiem, linkospektiny. Myślę, że zbyt rozległe pytanie, żeby na nie odpowiedzieć. Tak? Układ pokarmowy to bardziej właśnie jakaś, nie wiem, ja na przykład lubię strasznie kolistynę, no bo jest takim łagodnym antybiotykiem. Typowo mocno działa na bakterie coli, a oszczędza po prostu tak jakby tę inną pozostałą florę. A te bakterie coli są główną taką przyczyną wikłającą, bo mówię, same bakterie coli są u każdego gołębia, są zawsze, także to nie da się tego wytępić, ale w przypadku, jeżeli nawet gołębia atakuje jakiś wirus, na przykład ten rotawirus, no to te bakterie coli zawsze tam się do tego dołączają, te swoje 3 grosze tam zawsze wtrącą. No to przyciszenie tych bakterii coli zawsze
daje dobry efekt, nawet przy chorobie wirusowej. Nie? A z drugiej strony jest to antybiotyk bardzo łagodny, no bo on też nie wchłania się z jelit, tylko jest tyle, ile go on wypije tego antybiotyku, tyle go wydala, czyli nie obciąża tego gołębia. No to właśnie przy leczeniu antybiotykami, oprócz tych wątroby i nerek leczenia, probiotyki jakieś... Znaczy po kuracji jak najbardziej to bezwzględnie nie. To trzeba znaczy probiotyki szczególnie po antybiotykach i to tak nie ze 2 podania, tylko tak na przynajmniej z tydzień pociągnąć probiotyk dzień w dzień. Nie? I zakwaszanie wody? Zakwaszaczem, no. Najlepiej zakwaszaczem. I w sezonie też zakwaszanie wody byś polecał? Czy... Znaczy ja tak sezonie, znaczy nie. Zakwaszanie wody generalnie jest bardzo dobre i myślę, że jak najbardziej dużo hodowców przyjeżdża, na przykład bada sobie, robi wymazy na rzęsistka i nie mają te gołębie czyste i właśnie mówią, że dzięki temu już zakwaszają. Aczkolwiek ja na przykład osobiście mało zakwaszam wodę, ale to tak akurat ja robię, nie? Że tak powiedzmy ten zakwaszacz z probiotykiem dostałem, nie wiem, raz w tygodniu w sezonie lotowym, a w zimie na przykład w ogóle praktycznie nie zakwaszam. Aczkolwiek nie mówię, że to jest dobre. Raczej namawiam do tego, żeby zakwaszać. Mam do tego takie podejście neutralne. No wiem, że jest teraz na to moda, na to zakwaszanie. Myślę, że to jakieś tam efekty pozytywne ma. Natomiast moja taka opinia jest, że przyroda jest taka, że jeżeli chciałaby, żeby w wolu było pH kwaśne, nie, niskie, no to tak by to wyewoluowało, że tam by takie pH było. A skoro tam jest pH inne, no to może tak to nie miało być. Także to jest taka moja teoria. Przychodzisz bardziej naturalnie. No ale generalnie jest to dzisiaj na topie, wszyscy zakwaszają, nie mówię broń Boże, że to jest złe. Ja osobiście raczej zakwaszam mało. Tym wiem, nie chcą pić tej wody później. Ja nie wiem, miał sam pić tak jakąś wodę kwaśną, to by mi się chyba nie chciało. One się czasem później tak zdrygują. Mamy teraz dużo tych lotów upalnych, tak klimat nam się zbliża, a potem gołębie nie chcą pić, ale to się nawodniły, nie? No to też pewnie... Tak, znaczy, to są moje takie subiektywne opinie, że ja akurat subiektywnie mało zakwaszam, po prostu jak daję probiotyk, daję zakwaszaczem, bo faktycznie wtedy on działa lepiej, znaczy lepiej kolonizuje. To kiedy go dajesz? Jak już po środę gdzieś tak, przeważnie w środę. Aha, po połowie tygodnia. Nie zaraz po locie, tylko w połowie tygodnia. Teraz po locie to jakiś elektrolit, bardziej białko, właśnie ten na wątrobę coś. Raczej aminokwasy, taka odbudowa, nie? Odbudowa, głównie aminokwasy przede wszystkim po locie. A gdzieś jakiś probiotyk potem w środę, żeby tak, jeszcze to jak już się troszeczkę ustabilizują już tak. Natomiast czy ewentualnie od razu w niedzielę po przylocie czy coś, to być ogólnie nie... Aminokwasy. To po locie aminokwasy. To, że nie potrzebują probiotyków. Pierwsze co, jak gołębie przychodzą po wysiłku, powiedzmy, muszą odbudować mięśnie, muszą się odbudować glukoza i aminokwasy. To jest pierwsze, co potrzebują po locie. I najlepiej właśnie białeczko w proszku. I wspomaganie białkiem. I to kolejne z takich nie omówiliśmy jeszcze tematu koksydiozę. Hodowcy pytają o koksydiozę, o to... Znaczy, pomijając te preparaty naturalne, które można dawać na pewno w jakimś stopniu tam zapobiegają, no to tak, najlepszy sposób to jest raz na czas sobie zbadać kał, bo niestety nigdy nie wiadomo, kiedy ta koksydiaza jest. W jednym tygodniu może nie być, w kolejnym już się może pojawić. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj akurat niestety najlepszą metodą jest jakieś podawanie małej dawki leku przeciw leku koksydiobójczego, nie wiem, co 3, co 4 loty. I jeżeli ktoś nie ma możliwości regularnego badania, to po prostu najlepszym sposobem byłby jakiś toltrazuril. Tutaj nie będę wymieniał nazw producentów, bo tego jest już dużo dzisiaj. Jest tych. To jest taki najbardziej popularny środek w małej dawce, jakiś 2 ml na litr wody. Jaki? Toltrazuril. To jak ktoś sobie przeczyta, tam preparatów jest dużo. No nie mogę wymienić nazwy tak, żeby polecić jakiś. No ale ten toltrazuril się nazywa, 2,5% jest dla gołębi. Jest kilka preparatów, które to zawierają i taki daje w malutkiej dawce 1 do 2 ml w poniedziałek z jakimś preparatem na nerki, wątrobę. Od razu można łączyć w jednej wodzie, bo to jest bardzo ważne, żeby nie obniżyć formy tym gołębiom. Jak jest jakaś, nie wiem, 300, jakiś lekki lot się zapowiada, taki z wiatrem, żeby nie dać to przed jakimś upalnym lotem, to mi się wydaje, że jeżeli ktoś nie ma możliwości regularnego badania, to najlepiej co 3 tygodnie, co 3-4 loty tym gołębiom podać taką dawkę leku. No bo tam jak się robi badania, to są na 1+, 2+, 3+, to jak to... Tylko, że to jest tak, że leczy się dopiero jak jest jakaś większa ilość, no ale to też jest tak nie do końca, bo tak, no mamy na przykład pojedyncze te kokcydia, no ale te pojedyncze kokcydia to może być tak, że 10 gołębi nie miał w ogóle, a 11 miał dużo, nie? Jak się rozrobiło tę próbkę, no to wychodzi nam średnia, że tych kokcydii jest mało. No ale ten jeden może mieć dużo, nie? I to tak, no raczej mi się wydaje, że kontrolować to trzeba, jeżeli nie było, trzeba każdego zbadać. Każdego, dlatego mówię, no
kontrolować jak najbardziej, ale jak się zaczynają pojawiać kokcydia, raczej moim zdaniem trzeba mieć rozpiskę przygotowaną, albo tak wiem, lek taki pod ręką, zapowiadają jakiś lekki lot z wiatrem, jakąś 300, albo na przykład mamy jakiś dzień dłużej, bo lot był w sobotę, a następny dopiero jest w niedzielę, jednorazowo podać. Tylko bardzo ważne, żeby z tą osłoną na wątrobę, na nerki od razu, żeby to, no głównie wątroba akurat wtedy, bo te leki akurat troszeczkę obniżają formę. Nie unika takich dużych dawek, jakieś 5 ml na litr wody, czy tam na 20 głębi. Małe dawki, 1-2 ml, jeden dzień, początkiem tygodnia z osłoną na wątrobę i to zdaje egzamin. Raczej co 3-4 loty po prostu to podać. To ja właśnie będąc w takiej małej hodowli u kolegów Świtałów, no to oni bierali do badania, lotując też około 50 gołębiami niecałymi, to brali na badanie na rzęsistki tam 20, tam gdzieś 1/3 stada, czy ponad 1/3, prawie połowę. No jak robili te badanie co tydzień czy co 2 tygodnie, brali potem drugą część, no to oni na podstawie badań, bo praktycznie każdego gołębia mieli przebadanego indywidualnie, bo jeździli co tydzień na badanie i brali, powiedzmy, mieli 45 do lotu, 15, za tydzień drugie, 15 trzecie i tak w ten sposób to kiedyś jak miałem więcej czasu, to próbowaliśmy takie hodowcy tak robić, że badaliśmy co tydzień i robiliśmy takie świadczenie, że robiliśmy, nie wiem czy to było co tydzień czy co 2, bo to mogę akurat już, to już było parę lat temu, ale badaliśmy wszystkie gołębie lotowe. I efekty były takie, że na przykład zbadaliśmy 50 gołębi, to potrafiły na przykład 5 mieć rzęsistka. I przeważnie było to, że dawaliśmy tylko tabletkę tym, które miały, to przeważnie było tak, że przy kolejnym badaniu nie miały, a przy kolejnym znowu te same, które przedtem miały, znowu potrafiły mieć rzęsistka. I były takie gołębie, które przez cały sezon nie musiały dostać żadnej tabletki, czyli cały sezon w ogóle nie miały rzęsistka, a były takie, które dostały 3, bo co dostał tę tabletkę, te rzęsistki znikały i na nowo się odbudowały. Czyli jakby tutaj potwierdzasz, co mi się wydawało intuicyjnie, że ja powiem tak, na choroby też gołębie są takie, że są bardziej odporne. Tak. I że rzęsistki to też jest choroba, że część gołębi czasami są bardziej podatne, jakby po parach rozpłodowych. Są takie pary, że się okazuje, jedne chowają cały sezon i nie ma problemu. Ja przed kuracją na lęgi nie robię żadnych kuracji na rzęsiska i tak dalej. I nigdy mi się nie zdarzyło, żeby pierwszy lęg mi się wychował jakiś nie taki. A są pary, które przy drugim czy trzecim lęgu widzisz to, że akurat jedna para, wszystkie są fajne młode, a jedna para młode ma słabe, w następnym roku to się powtarza generalnie i jakby widzisz, że te same gołębie mają problemy czy z wychowaniem młodych, czyli te predyspozycje, czyli jest to jakiś sposób, jak ktoś nie podaje, a no, jeśli nie podaje i część gołębi leci, ma wyniki, to znaczy, że jest bardziej odpornych, radzi se, a te co nie lecą, no to nie zawsze z chemią im zrobisz, że tak powiem, z nich asów. Znaczy w ogóle samcom trzeba bardziej zwracać uwagę znaczy w ogóle samce mają większe predyspozycje do rzęsisków niż samice. To jest też zaobserwowałem i to jest takie już sprawdzone, że samce są bardziej podatne na rzęsistki niż samice. Czyli jak na przykład teraz w zimie badamy, to przeważnie na przykład hodowcy przynoszą 5 samców, 5 samic. Badamy samice, nie ma żadna, badamy samce, mają 3 z 5. Czyli generalnie samce mają większe predyspozycje i generalnie to jest tak, że z tym rzęsistkami to jest też tak, że niestety, ale w sezonie lotowym moim zdaniem trzeba by tam było... Ja raczej stosuję taką zasadę, że samcom 2-krotnie w sezonie lotowym, samicom raz w połowie lotu. Podaję jakieś przeprawne rzęsistki. No bo to jednak piją potem na tych później przy tych upałach, znaczy wszystko to się później wiąże z tym obciążeniem tych gołębi. Jednak są te upały, one są obciążone. Muszą lecieć w tych, no jednak są to dalekie dystanse, już te 500 km, jakiś podwiatr, upale, no musi ten gołąb być zdrowy, nie? I wydaje mi się, że właśnie w połowie sezonu stosuję sobie, tylko ja lecę samicami, to tylko raz daję w połowie sezonu. No, ja raczej stosuję ten metronidazol, nie? Natomiast no, czy to będzie ronidazol, czy metronidazol, czy jakieś tam te żółte krople, które teraz są modne. Właśnie modne są żółte krople i było pytanie o te żółte krople, czy one działają, czy nie działają, masz z nimi doświadczenie, właśnie żółte krople na trichon, takie pytanie. Znaczy doświadczenia mam tylko takie, że przychodzą hodowcy do badania, którzy podają te krople i faktycznie moim zdaniem te krople działają. Trzeba też uważać, podawać to początkiem tygodnia, bo też mają na pewno negatywny wpływ na formę, bo miałem takie przypadki, że ktoś to zakroplił w piątek, włożył na lody i później miał taki lot trochę nie bardzo mu wyszedł. Także raczej podawać to początkiem tygodnia. No i nie mam doświadczenia tutaj na przykład, żeby kupić jakiś preparat, na przykład, nie wiem, do rybek i ile tego podać, albo jak to rozrobić, bo tego nie dawałem, nigdy nie stosuję tego. Czyli raczej kupować chyba że ktoś to ma wypróbowane, albo kupować preparaty tak, jak piszą producenci i tak to stosować. Czyli jakby no, hodowcy w jakiś sposób to podobali się, nie chwalili, czy to dalej zakrapiają indywidualnie, czy... Oni się, chwalili się tylko, zakrapiali to indywidualnie, akurat w większości,
I chyba nie, na karmę chyba też to podawali. Ale dawali według producenta, tak, nie? Czyli tak, bo są oryginalnie producenci po prostu też tacy żółtych kropel. Tych żółtych kropel, tak? Nie, tam nie wiem. Czyli oni sobie wzięli środek zastępczy na przykład? Czy... Nie, oni dawali oryginalne. Oryginalne. Natomiast do tych środków zastępczych nie mówimy o tych dla... Nie wnikałem Oni w to. dawali te środki, które są produkowane dla gołębi i według instrukcji dla gołębi. Tak. I to im działało. A jak działają te akwarystyczne, które teraz są to modne? nie wypowiem się na to. Znaczy pewnie działają, ale jaką dawkę zastosować, ile tych kropli, czy to trzeba... Bo tam skład teoretycznie ten chemiczny jest ten sam, tak? Tak, tylko że trzeba by było na przykład sprawdzić, czy tam jakiś nośnik, jaka dawka jest, jakie stężenie, nie wiem, porównać to, nie wiem, wziąć jakiś preparat do jakiegoś producenta, który ma napisaną dawkę i stężenie, no i jakoś to później porównywać, ale no, nie miałem takiej potrzeby, bo no, to dla mnie nie jest stężeścisty jakimś problemem, tak? To nie jest taki problem jak salmonella, że głowie się tu jakąś szczepionkę dobrać. Jak a finansowo to też nie jest jakoś... są dostępne leki. Tak, no mamy jakieś inne leki, no to jedno podanie na sezon ten samicą i powiedzmy, no mamy inne leki, które też działają. Nie jest rzęsistek aż takim problemem, który by mi, nie wiem, jak to powiedzieć, sens powiegnie. Także nie jest to taki problem, żeby się tym zajmować, nie? Żeby można podawać, tylko raczej albo gdzieś ktoś to ma sprawdzone. No tam pewnie jeszcze nośnik, bo ja tam jakąś opinię, jeden ze znajomych mówił, że na przykład wysuszają te krople dla rybek, śluzówki czy to, no to, bo może być w tych jakichś produkowanych dodany jakiś składnik, no coś z czymś, tak? No, I to może robić różnicę. Nie? Rozcieńczony może być jakoś bardziej, no ja bym był ostrożny z tym, ale tak, no może ma ktoś wypróbowane. Ja tam wolę sobie normalnie podać metr. Nie brakuje środków, więc to... No i kolejne pytanie, częste objawy, i to tak się zdarza w ostatnich sezonach. W tym sezonie na przykład jeszcze, no może tak było dosyć spokojnie, ale rok temu objawy mokrych oczu, nie? Te mokre oczy, które występują. No i tam są jakby dwie wersje, że jedna taka, że u hodowców na przykład to występuje i samo mija bez leczenia, bo tu kwestia właśnie też ornitozy, a jeden na przykład jak to wykryć, co jest ornitozą, co nie jest ornitozą i jakby... Tego się tak nie da odróżnić, bo to wszystko jest razem, nie? Czy to jest, tak jak żeśmy mówili, czyli te gołębie mają w sobie te ornitozy, czyli chlamydię, mykoplazmy, mają herpes wirusy i tam te choroby przechodzą w siebie płynnie i uzupełniają się nawzajem. Czyli jak sobie to nazwiemy... Ktoś twierdzi, jeśli ma ornitozę, no to tam by musiał jakąś kurację wprowadzić, żeby tego się pozbyć i tak dalej. Ale no, trzeba założyć, że ma się wszystko. No, to się trzeba założyć, że się ma i herpes wirusa, i mykoplazmę, i chlamydię. Bo mówię, te patogeny występują razem się wspierają, razem się uzupełniają i jeżeli ma się, znaczy raczej się powinno mówić o zespole chorób dróg oddechowych, a nie czy to sobie nazwijmy ornitoza, czy chlamydioza, czy mykoplazma, to nie ma znaczenia. No to jest jakieś objawy harczenia, no to wiadomo, że tam bardziej... Tylko pytanie, czy bardziej to mamy w spojówkach, czy na drogach oddechowych, czy kichanie, drapanie. Czy drapanie. To po prostu chodzi o stopień zaawansowania tylko tego. Ale to jest jedna choroba, tak jakby, nie? Czy to tylko dotyczy spojówek, czy też zatok, czy mówię już płuc, to jest jedna choroba, tylko w różnym stopniu zaawansowania. To jak tym walczy? Na pewno mykosalmowir, który jest szczepionką przeciwko mykoplazmom, to w pewnym stopniu będzie pomagał, tak? W tym momencie. Tak, mykosalmowir, Columba 2, Pharmavac PH, bo tam mają znowu herpes wirusa, czyli inny składnik, ale też z tej triady tych chorób. Te szczepionki, gdzie tam nikt nie mówi, że są przeciwko drogom oddechowym, to de facto mogą pomagać też i przy drogach oddechowych. Tak jakby, znaczy nie, mykosalmowir, no to jest. Mykosalmowir to się mówi, ale na przykład PHA nie wiedziałem. To... Nie, tak, bo tam jest herpes wirus i herpes wirus też jest bardzo szeroko rozpowszechniony. Myślę, że nie każdy to kojarzy, że to pomaga na drogi PHA oddechowe. I ta Columba 2, to jest też na drogi oddechowe. Tylko, że tam nie da się zaszczepić wszystkim, trzeba było spróbować trochę tego. Są hodowcy zadowoleni bardziej z myko, są bardziej z PHA, aczkolwiek to są takie, mówię, to można jak najbardziej się tym ratować, czyli którąś z tych szczepionek, wprowadzić po prostu do programu szczepień którąś z tych szczepionek, która ma właśnie te komponent na drogi oddechowe, czyli tego herpes wirusa lub mykoplazmę. Ja wiem, że tam są takie różne zawiłości, że nie wiadomo na jaki długi czas uodparnia ten herpes wirus, że ten mykosalmowir to zawiera mykoplazmę kurzą, a nie gołębią, że może nie wiadomo ile tam tych przeciwciał się robi w układzie oddechowym, bo to tam by musiały być te przeciwciała sekrecyjne, ale generalnie jakiś wpływ na pewno
stymulujący tam jest. No ja tam szczepiąc w latach, w których szczepię, no jestem bardziej zadowolony, bo jest mniej tych objawów albo nie ma wcale. A jak nie szczepiłem ekosalmowirem, no okazuje się, że to pojawiało się coś. Więc dużo hodowców twierdzi, że to działa, tak? Że wprowadzili to do programu szczepień i dało takie efekty. No mówię, nie jest to 100%, ale tam tu do problemu trzeba podejść kompleksowo. To nie jest tak, że nie wiem, coś podamy, no trzeba się przyjrzeć, mikroklimat gołębnika. Czyli też w jakich warunkach są te gołębie? Przeciąg, przepełnienie. Przeciągi, przepełnienie, nie wiem, jakaś wilgoć, jakiś, nie wiem, za mały ruch powietrza, za duży ruch powietrza. Nie wiem, nawet wolierka, czy tam na wolierce gdzieś te gołębie chcą siedzieć, czy chowają się do gołębnika, nie chcą siedzieć na tej wolierce, może tam za duży przeciąg. A często wygania się samice pod przymusem, tak. Nie? Ja na przykład mam boki zasłonięte, boki i górę mam zasłonięty, dach, jest daszek na wolierce i obydwa boki są też przesunięte, żeby nie było jakiegoś właśnie przeciągu na tych wolierkach, nie? Czyli przeciągi, gołębnik, te szczepienia z tą komponentą na drogi oddechowe, no i później jak już trzeba, takie ziołowe preparaty, no i później jakieś leczenia. Leczenie tego to jest orka na ugorze, jak to się mówi, nie? Bo to tak to nawraca, te antybiotyki słabo penetrują, nawet jak są antybiotyki, które działają na to, czyli na in vitro na płytce wychodzi, że antybiotyk działa dobrze, no to on jednak w organizmie nie rozchodzi się tak jak na płytce, nie? Gdzie w warunkach takich, mówię, sztucznych, laboratoryjnych ta bakteria ma dobry kontakt z tym antybiotykiem, więc działa fajnie. W organizmie ten antybiotyk nie przenika równo do wszystkich części ciała, nie? Czyli na przykład do tych spojówek. No i mimo, że na przykład super działa, nie wiem, w płucach czy gdzieś tam, no to w spojówkach działa słabo, nie? No i leczy się to ciężko, nawroty są tego, także jest to takie... Znaczy, leczy się to nawet w miarę fajnie, tylko że problem jest z nawrotami, nie? Że leczymy to, po czym znowu to wraca. No i później tutaj znowu wracamy do tematu, czy robić długie kuracje w zimie. Tak, to kiedyś było zalecane, czyli takie kuracje na przykład jakąś tetracykliną, czy tam oksytetracykliną 3-4 tygodniowe nawet. No bo tak słyszałem coś. Takie są też, takie to, znaczy generalnie była kiedyś taka szkoła. Albo też są takie teorie, żeby na przykład robić pulsacyjnie antybiotyczne, na przykład nie podawać tydzień, tak, co nie powinno. Tydzień, znowu robimy 2 tygodnie przerwy, bo to ma związek z tym cyklem rozwojowym chlamydii, nie? Która tam namnaża się, jest w tej fazie tak jakby, która jest dostępna do antybiotyku, a później znowu tworzy takie ciałka elementarne, na które antybiotyk znowu nie działa. No i teraz musimy czekać, aż ona z tych ciałek elementarnych przeistoczy się tak jakby w tę postać inwazyjną. Ta ciałka elementarna jest postacią uśpioną, później znowu przeistacza się w tę postać inwazyjną i wtedy ten antybiotyk ją może zniszczyć. No, czyli wtedy albo podawanie bardzo długi czas, albo podawanie takie pulsacyjne, czyli zabijamy, czekamy aż się znowu rozwiną i znowu te, które się rozwiną, znowu w tym momencie zabijamy. Nie? No i też na przykład były takie pytania, na przykład czemu używać, na przykład nie wiem, ktoś tam chciał tetracyklinę, no wiem, że tetracyklina to już prawie się nie używa, nie? Bo generalnie jest tak, że ta cała rodzina tych antybiotyków, tych tetracyklin, no to od tych najstarszych, czyli tetracyklina, chlorotetracyklina, oksytetracyklina, do tych najnowszych, czyli doksycyklina i minocyklina na przykład, nie? No to generalnie na przykład ktoś tam, nie wiem, on nie chce doksycykliny, tylko on chce na przykład się uparł tetracyklinę, nie? Ale tutaj akurat jest między tymi antybiotykami całkowita odporność krzyżowa, czyli jeżeli bakterie są uodpornione na tetracyklinę, no to w tym momencie ta doksycyklina tak samo nie będzie działać i odwrotnie. Tak samo doksycyklina na przykład lepiej się wchłania z przodu pokarmowego, większe osiąga stężenia w płucach niż chlorotetracyklina albo oksytetracyklina, czy zwykła tetracyklina i na przykład jest mniej podatna na tworzenie tych niewchłanialnych chelatów z jonami wapnia czy na przykład magnezu. Czyli generalnie jeżeli mamy do wyboru tetracyklinę i chcemy zrobić na przykład tę kurację, znaczy chcemy zrobić to tetracykliną, tak to było zalecane kiedyś, no to jeżeli mamy do wyboru tetracyklinę czy chlorotetracyklinę, no to doksycyklinę mamy antybiotykiem nowszym, tak? Czyli bardziej, który ma lepsze wchłanianie. Ja wiem, że ktoś tam na filmiku powiedział, żeby użyć tetracykliny, ale no, znaczy nie mówię, że to jest jakieś tam było błędem, ale jeżeli na przykład nie mamy tetracykliny, a użyjemy innego antybiotyku z tej samej grupy, no to się nie musimy przejmować, że nie mamy tej tetracykliny. Możemy użyć naprawdę sobie czy tej oksy, czy tej doksycykliny, tak? Bo to jest praktycznie to samo, oprócz tego, żeby te nowsze generacje lepiej zadziałają, nie? Aczkolwiek pomijając też w ogóle już tetracykliny, to tak działają. Tetracykliny działają generalnie tak już... Znaczy no, to są antybiotyki, które już dość mocno stosowane u głębi i też ta odporność jest duża. Są odpornione. A jeśli chodzi o drogi oddechowe, śluz i to oczyszczanie śluzu,
No to już też kiedyś porównywałem to, że znaczy mówiłem o tym, że tam ja tego nie stosuję. Tam te nakraplania do tych nosów to powoduje to, że to jest drażnienie tych komórek kubkowych w układzie oddechowym, które to te komórki wytwarzają śluz i ten śluz ma służyć, wydzielając się, ma oczyszczać drogi oddechowe z kurzu i pyłu, tak? A nie, to nie jest ten śluz zalega tam w tych gołębiach. To nie działa tak, że tego z jakichś pyłków oczyści, bo to wyjdzie pyłki razem ze śluzem. Tak, to my stymulujemy tymi preparatami, drażniąc te komórki kubkowe, one wydzielają śluz i ten śluz wypływając oczyszcza drogi oddechowe, a nie, że ten śluz zalega nam gdzieś tam w zatokach. No i tutaj jeszcze, czy to związane z drogami oddechowymi, czy brudne nosy, które mogą być też... To bezwzględnie. Znaczy jeżeli te woskówki nie są białe, one muszą być śnieżno-białe. Pomijając, że podajemy jakieś, nie wiem, jakieś oleje, czy coś takiego, co może ubrudzić ten nos, to generalnie te spojówki, te piórka odstające w okolicach uszu, które są spowodowane obrzękiem zatoki tej podoczodowej, albo właśnie te brudne noski, kichanie. Znaczy, nie, no, z tym kichaniem to może nie, no bo to gołębie mamy prawo też normalnie coś tam kichnąć trochę, nie? Napije się zakwaszonej wody, też kichnie. Tak, powiemy tutaj, że na przykład gołębie nie mogą kichać, to każdy będzie teraz zaczyna drogi oddechowe, bo każdy tych gołębi jakoś tam kichają. Ja w ogóle zalecam naprawdę takie troszeczkę spokoju do tych gołębi. Takie, no naprawdę, no, może czasem niektórym hodowcom na przykład mówię, że troszeczkę za dużo czasu tam spędzają może przy tych gołębiach, bo czasem jest tak, że ludzie są tak przewrażliwieni już, że nie wiem, gołąb coś tam się, nie wiem, za bardzo, nie wiem, potrząsa nogami, a za bardzo, nie wiem, w piórkach się kopie, a za bardzo coś tam kichną, a gardło mam czerwone, a takie mają, a to po prostu, a śluzu gdzieś tam trochę w gardle. To też nie można popadać w jakąś paranoję. No czasem ja na przykład niektórzy mówią, że zalecenie po badaniu jest takie, żeby nie siedzieć w gołębniku, nie? Po prostu ja wiem, że trzeba jakoś tam zwracać uwagę na to, ale nie można też popadać w paranoję taką, że naprawdę gołąb ma prawo tam jakoś kichnąć, ma prawo się raz za czas podrapać po nosie. On do takiej normalnej jego toalety należy to, że gdzieś tam sobie te pióra przeczesuje, że gdzieś taki mają jakiś rytuał z takim, nie wiem, no to jest tak, że mówię, te gołębie, to też nie róbmy z tego, mówię, to nie są maszyny, to nie jest tak, że każde jakieś tam kichnięcie to od razu trzeba leczyć na drogi oddechowe, nie? Dokładnie, także... Tak samo w gardle. No, gołębie mają normalnie w gardle ślinę, tak? Bo żeby ziarno, gołąb był w stanie połknąć ziarno i ono trafiło do wola, no to tam musi być, gardło musi być nawilżone, musi być pokryte śliną, żeby to się nie przylepiło, żeby to w ogóle przeszło ziarno do wola, tak? No i teraz hodowca otwiera gardło i mówi, że tam jest jakiś śluz, no i tam tego śluzu nie ma być. No musi być ślina w gardle, nie? Ale brudne nosów na pewno nie może być. Nie, to nie może być. Woskówki muszą być śnieżno-białe. Śnieżno-białe, no i tu jeszcze jak brudne nosy mi się z tymi chorobami grzybiczymi kojarzą. To bardziej bym to raczej choroby tego układu oddechowego. A grzybicze, no, jeżeli chodzi o te na przykład kandydiozę, to raczej ona, no, pomijając takie formy już bardzo zaawansowane, typu jakieś takie pleśniawki w jamie dziebowej, to raczej to jest bezobjawowe. Czyli po prostu jakiś spadek formy, gorszy apetyt. No bo to też jest właśnie taki, żeby jak przed tym grzybiczom też, bo mogą występować, jak się nadużywa antybiotyków. Tak? Ale nie tylko właśnie, niestety nie tylko. To jest tak, że faktycznie są hodowcy, którzy na pewno żadnego antybiotyku nie podali, a z tą kandydiozą są problemy. Nie? No jednak jest to taki grzyb chorobotwórczy i jakoś chyba się jednak potrafi przenosić między gołębiami przy jakimś, nie wiem, spadku odporności, jakimś obciążeniu dodatkowym, sprzyjających warunkach potrafi jednak te gołębie zarażać. Także no, dużo probiotyków, jakieś preparaty przeciwgrzybicze, tu akurat zakwaszacze też działają na to. Te ziołowe też? Znaczy te ziołowe też jak najbardziej można podać, tylko to niestety trzeba dłuższy czas, nie? Ja raczej stosuję, lubię podawać nestatynę. Nestatynę taką dla dzieci w zawiesinie. Ja akurat reklamy tutaj mogę zrobić, bo nie ma innego preparatu z nestatyną zarejestrowanego. Także tę nestatynę taką zawiesinie dla dzieci, to jest taki preparat łagodny, bo też nie wchłania się z jelitym. Trudno też jest tym przedawkować. Nawet powoduje troszeczkę pobudzenie formy u gołębi. Nawet jak tak troszkę forma spada, poda się to, no to nawet ta forma troszeczkę zwyżkuje. Można podawać końcem tygodnia, nawet nie przeszkadza, czwartek, piątek można podać. I można podać do wody, można na karmę. Bezpieczny preparat, a działa jednak dosyć skutecznie. No, działa akurat tylko na drożdżaki, nie działa na grzyby układu oddechowego, ale no to główną przyczyną to są jednak ta candida, nie? Czyli te drożdżaki. Przechodzi po karmie i na to ta nestatyna. To jest taki preparat, który lubię akurat, stosuję często nestatynę.
No tu o takim naturalnym zachowaniu będą parowania, no to gołębie się stresują, parują, to na pewno też Zielonka, biegunka wróci. na pewno też może jakaś biegunka, czy zielony kał, czy zamykają w celach hodowcy gołębie, jak on wyjdzie, to zawsze ten zielony kał będzie. Tak, no to jest, on nie jedzą, no wtedy jak się paruje, to nie myślą o jedzeniu, tylko o parowaniu, nie? No to jak nie je, to automatycznie, tak żeśmy już kiedyś mówili, gołębie nie mają pęcherzyka żółciowego. Żółć jest wydzielana cały czas, spływa z przewodem żółciowym do jelita. I teraz jeżeli gołąb normalnie je sobie pokarm, to ta żółć jest rozcieńczana z karmą. Większa część żółci oczywiście w jelicie jest z powrotem wchłaniana, a to, co nie zostaje wchłaniane, no to gdzieś około 10% jest wydalane na zewnątrz. I teraz, jeżeli to 10% tej żółci jest po prostu, nie wiem, w jakimś, nie wiem, w 3 gramach kału, no to nie daje takiego zabarwienia intensywnie zielonego. Jeżeli ten kał jest głodowy, czyli praktycznie składa się z jakiejś tam śluzu i samej tej żółci, no to ma taki intensywny, jasny, zielonkawy kolor. Ale mówię, to nie oznacza zaraz choroby, to po prostu oznacza, że go nie je. A może przyczyny mogą być różne, nie? Także no resztę tematów żeśmy poruszali i te choroby okołolęgowe na poprzednich filmach, więc może tam hodowców odeślemy, bo tam żeśmy mówili też o suplementowaniu, o minerałach, także to chyba wszystko żeśmy... No, to się nic nie zmienia akurat. To się chyba ani w tym temacie nie zmienia, więc dzisiaj długi wywiad z Tomkiem. Serdecznie Ci dziękuję za podzielenie się tutaj informacjami i życzymy hodowcom dobrego lotu. Tak, sukcesów lotowych, wytrwałości. A wszystkiego się nie da omówić na filmiku, no bo mimo wszystko są studia weterynaryjne, kiedy chodzi się tam ileś czasu i się w tym kierunku szkoli. Ale przede wszystkim te gołębie to jest takie, że cały czas człowieka coś tu uczy, nie? Cały czas trzeba to obserwować, cały czas. No dlatego... Nie da się wszystkiego omówić, prawda? Znaczy w ogóle samo to przy gołębiach jest najlepsi hodowcy to są ci, którzy potrafią zaobserwować pewne zależności, pewne jakieś niuanse i oni po prostu tą swoją umiejętnością obserwacji potrafią wyprzedzić tych innych, nie? No to jest właśnie to, że to jest właśnie piękne w tym sporcie gołębiarskim, nie? Że jednak tutaj trzeba umieć właśnie obserwować tego gołębia, trzeba umieć tak by z nim, nie wiem, rozmawiać, żeby to jakoś wszystko miało ręce, nogi. I są tacy hodowcy, którzy potrafią to, nie wiem, szybko załapać, zrozumieć, o co w tym chodzi, a są tacy niestety, którzy całe życie się uczą i dopiero... Także powoli tutaj będziemy kończyć. Mam do Ciebie jeszcze ostatnie ważne pytanie, ponieważ hodowcy często do mnie dzwonią, chcą się z Tobą skontaktować, ponieważ nie udostępniamy Twojego numeru telefonu do kontaktu. No i tutaj tą kwestię chciałbym wyjaśnić właśnie tego kontaktu z Tobą, że hodowcom powiedział, jak to wygląda. Znaczy, no najłatwiej, jak jakieś pytania, to zadać jednak na maila mimo wszystko, czyli tomaszklimczak@op.pl. No i raczej bym prosił tak, żeby raczej pytania konkretne, takie zwięzłe, jakieś krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Raczej unikać dzwonienia, bo to naprawdę jest ciężko, no nie ma na to po prostu czasu w ciągu dnia. I dobrze oglądać te filmiki, bo tam naprawdę jest, no wiele rzeczy staram się poruszać, wiele tematów, nawet jeżeli czasem jest jakieś pytanie, jak robimy kolejny filmik, staramy się po prostu na to pytanie jakoś tutaj odpowiedzieć, czy rozwinąć jakiś temat. Tak mówię, no, oglądać te filmiki i myślę, że tutaj raczej z tego się można naprawdę dużo dowiedzieć. No i raczej zachęcam, żeby szukać lekarzy gdzieś w swojej okolicy, tam gdzie się mieszka, no bo to jednak ten kontakt taki bliski, no to jest ważne, żeby gdzieś można podjechać po jakiś lek czy coś. No jednak na odległość to jest ciężka sprawa. Nie? Wiadomo, co innego ci, co mają możliwość podjechać do tej kliniki, gdzie w ramach pracy oczywiście mogą się umówić i tam... Można coś zbadać, jest wszystko na miejscu. Nie? No, na odległość to jednak są duże komplikacje. To, co normalnie zajmuje chwilę, no to zawsze to jest jakiś tam dłuższy czas. Na telefon się dużo rzeczy nie da, po prostu jak ktoś ma możliwość, to po prostu niech podjedzie do kliniki weterynaryjnej, tam po prostu też są twoi pracownicy, tam więcej was jest, że do pomocy. No to jak ktoś jest z dalsza, znaczy tu raczej hodowcy to nie ma problemu, bo tu raz jest okolicy, no to wszyscy to znają, wiedzą w jakich godzinach i tak dalej. Nie? No problem jest, jeżeli ktoś jest z dalsza, potrzebuje pomocy, to ja zachęcam, żeby jednak szukać gdzieś pomocy na miejscu, ewentualnie jakoś skontaktować się raczej przez maila, bo to naprawdę takie leczenie na odległość to jest no, mówię, my nie mamy takich godzin konsultacji telefonicznych, czyli po prostu jeżeli ktoś dzwoni i o coś pyta, no to ja wtedy muszę coś innego, oderwać się od innej pracy, tak? No albo szczepię gołębie, albo robię jakieś zabiegi, albo kogoś przyjmuję. No nie ma takiego czasu przeznaczonego na odbieranie telefonów, także no raczej
mówię, napisać jakiegoś prostego SMS-a, jakiegoś prostego maila z jakimś krótkim pytaniem, ale mówię, no jeżeli jednak mimo wszystko, no jeżeli ktoś chce mieć jakiś kontakt z lekarzem, to raczej musi go poszukać w swoim rejonie. No tak to niestety wygląda. Ewentualnie jak będzie dużo pytań i nazbiera się jakaś tam doza wiadomości, to łatwiej będzie nam nagrać i odpowiedzieć na jakieś pytania, coś uaktualnić. Można w komentarzach jakieś pytania dawać, na pewno jakoś, czy tam odpowiemy, czy... I możemy jakiś kolejny filmik nagrać za jakiś czas, czy tam w okresie, kiedy się nam zebrać te pytania, odpowiedzieć. I to jest, myślę, łatwiejsza forma takich ogólnych pytań, a tutaj no niestety weterynarzy też parę jest i wyciągać wiedzę z filmików, zobaczyć je kilka razy, a poszukać po prostu. Jest tych lekarzy, które w Polsce będzie ruszać też specjalizacja z chorób gołębi od przyszłego roku. Także jest szansa, że będzie więcej lekarzy, którzy będą się zajmować gołębiami. Także na pewno w okolicy, w każdej miejscowości jakiś lekarz, albo zachęcić tam jakiegoś lekarza znajomego, żeby się trochę zajął też gołębiami, zainteresował tematem i jakoś to będzie. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie, życzymy udanego sezonu. Dobry lot. Dobry lot.